Cześć, witaj na kanale Surrounded Audio. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób stworzyć naprawdę ciekawe i unikalne brzmienie z dowolnego obrazka za pomocą syntezatora Serum. Ja w tym przykładzie skorzystałem ze zdjęcia pralki. Pierwsze co musimy zrobić, to wejść w wyszukiwarkę Google i znaleźć odpowiedni obrazek. Ja wybrałem takie oto proste zdjęcie pralki, zrobione centralnie od przodu, następnie trzeba je otworzyć w dowolnym edytorze graficznym. Ja skorzystałem tutaj z Photoshopa. Przycinam obrazek tak, aby pozbyć się białego tła i zwiększam lekko kontrast. Musi być zapisany koniecznie w formacie PNG, bo tylko taki jest odczytywany przez Serum. Teraz odpaliłem Abletona. Możecie oczywiście użyć dowolnego DAW-a, jakiego używacie, na przykład FL Studio. Ułożyłem w pianorolu proste, stojące akordy, gdyż będę tym razem tworzył brzmienie padowe. Na razie nie brzmi to zbyt zachwycająco, gdyż ustawione jest domyślne brzmienie syntezatora, tak zwany init preset. Przeciągamy więc plik obrobionego zdjęcia pralki prosto do okna oscylatora w Serum. Jak widzimy, możemy z łatwością rozpoznać jej kształt i przejeżdżać wartością Wavetable Position po całym obrazku. Brzmi to bardziej ciekawie niż się spodziewałem, muszę przyznać szczerze. Wczytaną tablicę można jeszcze poprawić. Najciekawiej brzmi sam bęben pralki, więc usunę początkowe i końcowe klatki, które odpowiadają za górę i dół urządzenia. Usunę też DC offset, wyrównam głośności, zrobię lekkie crossfade'y, żeby wszystko brzmiało jak najbardziej płynnie. Następnie trzeba stworzyć modulację, która po naciśnięciu klawisza będzie odtwarzała fale z różnych części bębna i zobaczmy teraz, jak brzmią nasze akordy. Możemy teraz obrobić i dopieścić całe brzmienie, żeby było możliwe do użycia w jakimś kawałku. Dodajmy więc efekt Unison, który tworzy takie dodatkowe, lekko odstrojone głosy i poszerza całe brzmienie. Zwiększa też czas wybrzmiewania dźwięku po puszczeniu klawisza. Dodam też lekki filtr, aby złagodzić brzmienie do tego trochę białego szumu, a także odrobina pogłosu. Warto też wzmocnić całe brzmienie, dodając jeszcze jedną barwę w drugim oscylatorze, na przykład niech będzie to typowa piła typu Super Saw. Teraz kolejne efekty. Preset OTT z abletonowego kompresora wielopasmowego odpowiednio prasuje całe brzmienie i trochę je rozjaśnia. Za pomocą equalizerów pozbywam się też niepotrzebnych i irytujących częstotliwości, a także podbijam dość znacznie wysokie tony. Na koniec pozostaje tylko dodanie sporej ilości jasnego i przestrzennego pogłosu, a także stworzenie efektu rytmicznego pompowania takiego typu sidechain. A tak całość prezentuje się jeszcze z dodaną linią basową. Jak widzicie, stworzenie ciekawego brzmienia za pomocą dowolnego obrazka nie jest wcale skomplikowane, a jest wręcz jedną z najprostszych dróg, aby osiągnąć nowe, niecodzienne i oryginalne brzmienia. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, a także komentarz z propozycją tematu kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego razu.